Rosja. Kraj ten eurowizyjnie kojarzy mi się z raczej lekko kiczowatymi i bardzo patetycznymi propozycjami. Więc jestem bardzo ciekawa, czy w tym roku kraj ten w ogóle przemógł ten stereotyp i podobnie jak Little Big kompletnie odszedł od tego typowego rosyjskiego eurowizyjnego standardu, czy może jednak zostaliśmy w tym starym, już nieco zepsutym sosie. Zobaczymy. Odpalamy. Światło i cień. Fajny pomysł na początek każdej prezentacji eurowizyjnej. Pierwsze skojarzenie wokalistki Jamala. Jamal z Rosji. Wow. Rosja po rosyjsku. Nareszcie. Po tylu latach. To zupełnie nie jest Rosja, którą znamy. To zupełnie nie jest Rosja na Eurowizji. Tak, wreszcie coś sensownego. I nie jest to kolejna ballada o pokoju i innych rzeczach. Coś mega ciekawego. I zupełnie inny strój. Bardzo szybko w ogóle zdejmuje ten strój jak na Eurowizję w pierwszych 30 sekundach. Ale trend ewidentnie eurowizyjny. W ogóle ta laska jest świetna, jest rewelacyjna. Ma tak świetną charyzmę na scenie, wow! Rosja idąca pod prąd na Eurowizji, no tego długo już nie grali. Nie licząc Little Big, ale to jednak był dość popularny zespół. Każda kobieta musi wiedzieć, rosyjska czy nie rosyjska, że i to jest świetny kobiecy utwór. Bardzo dobry feministyczny statement. Tak, popieram. W ogóle to świetna piosenka na Dzień Kobiet. Piosenka o kobietach na Dzień Kobiet. No to musiało wygrać. W teorii rap jest ostatnio bardzo popularny w muzyce mainstreamowej, ale na Eurowizji go ostatnio bardzo mało. I to proszę, mamy rap, wreszcie. Po raz pierwszy w 2021. Chociaż nie wiem, czy Finlandia nie miała rapu. To chociaż trochę. Aczkolwiek mało. Tylko ja mam trochę problem, że mało tutaj jest śpiewania, a dużo jest mówienia. Jakieś w ogóle chóry rosyjskie. No jest moc. Jest to pokręcone, ale jestem pod dużym wrażeniem. Uwielbiam takie utwory. Wow, jestem naprawdę pod dużym wrażeniem. Taki bardziej to jest performance niż piosenka, ale z drugiej strony, no w sumie czym jest konkurs piosenki Eurowizji, jak nie w sumie konkursem występów? Kocham Eurowizję za to, że może wyciągać się z różnorodnych kultur. Tutaj mamy taki naprawdę bardzo fajny, centralnoazjatycki bicik, który jest tak naprawdę bardzo rzadko spotykany w muzyce, którą słuchamy na co dzień, która jest, może być zalewem globalnych radiówek z kręgów anglosaskich. To jest super, to jest genialne, kocham. Kocham całym moim sercem. Ale to będzie ogień w Rotterdamie, ja to czuję. Fajnie, bo jest taki ludowy motyw. I to będzie hit. Znowu Ukraina z Rosją będą ze sobą konkurować. Jak to się dzieje? Przypadek? I mamy tu jeszcze do czynienia z typowo ludowymi wokalizami. Rap, folk, women power. Wszystko w jednym. To jest genialne, to jest cudowne. Chyba mam faworyta. Nie no, ta dziewczyna jest... Chciałbym użyć słowa na Z. No na pewno jest to kolorowe. Z drugiej strony jest w sumie fajny element rapu, element ludowości, ale dalej nie czuję tego w kontekście piosenki na Eurowizję, na scenę, na festiwal, jakby nie patrzeć. Ona rządzi tą sceną. Mimo, że ma chórek, to i tak wszystkie oczy skierowane są na nią. Jest to performance, jest to oryginalne, ale jest to mało muzykalne. Nie dla mnie, zdecydowanie nie. Muszę przyznać, że jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się, żeby Rosja była moim numerem 1, czy chociażby nawet numerem 3 na Eurowizji, ponieważ, tak jak mówię, no zawsze przeszkadzał mi ten patos. Tutaj mamy do czynienia z czymś, czego nigdy wcześniej z tego kraju, albo przynajmniej dawno temu nie było. O, przepraszam. W 2009 Mamo, Anastazja Prychotko, zresztą Ukrainka. Tak, to była
ta Rosja, którą szanuję i to jest ta Rosja, która wraca. W końcu nie jest to coś po prostu wykalkulowanego tak mega sztucznie pod jak najlepszy wynik, tylko to jest ryzyko, które mam nadzieję opłaci im się, bo ja nie wiem nawet co powiedzieć. Niesamowita jest ta dziewczyna, powtarzam się, niesamowita jest ta dziewczyna. Rosja wysyłająca piosenkę o sile kobiet, częściowo po rosyjsku, z jakimiś po prostu różnymi wpływami muzycznymi. Ja jestem bardzo na tak. Ten utwór Maniszy też daje wielkie pole do interpretacji, jeśli chodzi o scenę i to myślę, że można przedstawić trochę w inny sposób niż zrobiła to w selekcjach. Natomiast utwór nie jest nośny. On jest oryginalny, ale no, to nie jest, to jest tak jak powtarzam, konkurs piosenki. Wiem, że to jest też konkurs występów, ale w ostateczności summa summarum no, liczy się niestety albo stety kompozycja. I tutaj tego mi trochę brakuje. Wydaje mi się, że Maniza, czy też Maniża będzie jedną z moich ulubionych artystek eurowizyjnych prawdopodobnie kiedykolwiek, bo czuję, że jest w niej duży potencjał. Widzę u niej też dużą, powiedzmy, zabawę formą. Tak, can't wait na ostateczny występ eurowizyjny i w tym roku z czystym sercem oddaję głos na Rosję.